Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Wolfhagen. Mapa została stworzona przez AE Mapping. Pojemność mapy 375,15 MB została wydana 10 marca 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą nie ściągają się żadne mody, czy jest naprawdę dobrym znakiem, jeśli można to tak określić. Na poziomie łatwym zaczynamy. Zaraz. Tutaj miałem to. Zaczynamy od tych sektorów. Nie ma dodatkowych upraw, także mamy podstawowe do zabawy. Tak, pole numer 1 to jest prawie 20 hektarów, 981 tysięcy. Taki jest koszt. To jest razem z tym właśnie terenem, gdzie znajduje się farma również, także dlatego jest to dość wysoka kwota. Teren numer 20, tu jest 1,8 hektara za 91 tysięcy, no i tutaj mamy ten skrawek taki mniejszy, 82 tysiące, gdzie znajduje się druga część farmy ze sprzętem. Także tak się przedstawia teren, od którego zaczynamy. Zresztą. Jeśli chodzi o cenę pól, tutaj no dużo tego nie ma, więc zaczniemy sobie od tego. 6,87 hektara za 343, niecałe 10 za niecałe pół miliona. Tutaj mamy 15 za 750, tutaj mamy 22 za 1 100 000. Tutaj będzie chyba więcej jeszcze. 38 hektarów za 1 900 000. Tu 1 632 hektary. Tu 41 hektarów za 2 miliony. Także pól są dość wysokie ze względu na to, że no wiadomo, jest to większy teren. Tutaj mam 24 hektarów trawy za 1 200 000. Tu za 600 tysięcy 12 hektarów. Tereny leśne. 1 za 681. Tutaj chyba jeszcze, nie, to jest z polem się kupuje tutaj, teren leśny, ale tak osobno więcej nie ma. To, co jest jasne, nie da się tego kupić, no niestety upolewam. No wiadomo, jeśli jest taka możliwość, żeby sobie tutaj kupić, gdzie stoją domy statyczne lub produkcje lub skupy, zawsze można sobie coś dorzucić. Tu jeszcze jest teren leśny za sektor 12 za 210 tysięcy. A tak, poza tym to są duże pola, więc tutaj nacisk jest na uprawę. I nie jest to mały sprzęt, jest to średni i duży sprzęt jak najbardziej. Jeśli chodzi o kalendarz, to mamy tutaj. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, to mamy dużą oborę, oborę dla krów duża. Później mamy zagrodę również dużą dla owiec lub kóz. No i mamy kurnik. Kontrakty dostępne. Jeśli chodzi o produkcję, posiadanych nie mamy nic, a dostępnych jest dość spora lista. To sobie to będziemy odwiedzać. Jeśli chodzi o znajdźki, to tu znajdziek raczej nie ma, więc nie ma żadnej zapomogi, jeśli można to tak określić. Dobra, my sobie teraz tak zrobimy, obejdziemy sobie farmę, a później sobie przeskoczymy do sklepu i od sklepu sobie pojedziemy, zrobimy sobie tak inaczej w tym odcinku. Także tak, dom rolnika w tym miejscu, no i tutaj mamy, co to takiego dużego jest? A to drzewo takie zniszczone jest, myślę, z tego punktu widzenia to wyglądało, jakby to były rogi diabła. Albo coś powieszone na szopie. Mamy tak, tutaj możliwość sobie wybudowania szopy. Także możemy sobie tutaj przywieźć i budować szopy. Tu mamy ul, jak słychać i widać. Mamy silos w tym miejscu. No i tu jest szopa również do przechowywania sprzętu. Jest miejsce na paliwo. Tutaj mamy sprzęcior. No niestety ten sprzęcior tutaj, od którego zaczynamy, jest mały sprzętem, więc nie wiem dlaczego tak to twórca zrobił, z tego względu, że no pole, które tutaj mamy do obrobienia, no to ma, ile to było? 20 hektarów. No, takimi małymi traktorami te 20 hektarów to jest takie nieadekwatne do tego, co mamy. Jakie pole posiadamy, a jaki sprzęt mamy. Takie, no zaraz zobaczmy jeszcze, jakie są tutaj rozstawy tego sprzętu. No wiadomo, ten sprzęt też nie będzie duży, jeśli mamy takie traktory. To te 20 hektarów to jest tak dla tych osób takich, co lubią taką ostrą jazdę bez trzymanki, że tak powiem. Nie. Dobra, tutaj nic nie ma, ale też jest do dyspozycji. Tu też jest jakiś budynek, też można tutaj pochować rzeczy.
Także tak to wygląda. Ta farma, od której zaczynamy. Bazowy sprzęt, podstawowy. Nawet harvester ma 6-metrowy ten header. Ciekawe jaki ma zbiornik. To jest taki cały sprzęt do wymiany, jeśli mamy działać na tym polu. Więc tu jest też miejsce do przechowywania, jest woda. Tu jeszcze też jest hangar taki lukowy. Ok. Tu mamy szopę do... Co tu mamy? Łódkę. Że jeśli nam się znudzi, można zawsze na łódkę wyjechać. Kury. Kury są. Nie, to nie jest tutaj. Tam chyba myślę, że na tej drugim miejscu będą kury, także tutaj więcej już nie znajdziemy rzeczy. Chociaż jeszcze mnie ta szopa. Aha, jest tu stragan. To mi się podoba. Ten stragan jest fajny, że można sobie tutaj produkty od razu sprzedawać ze swojego straganu. Tylko ja tak lubię stragany sobie dawać przy tym, przy drodze, żeby to jakoś miało ręce i nogi, jeśli się da. No i teraz wpadamy i robimy takie pole, no. W cholerę czasu to będzie zajmować, ale nie mówię, że nie da się zrobić. Dobra. My się przerzucimy, znaczy tak, ja zrobię, wynajmę sobie samochód, żeby można było to w miarę szybko przejechać. Weźmiemy sobie tym razem w RS-ie. I przeskakujemy do sklepu. Teraz jeszcze tylko znowu zapomniałem. Jak mam już dłuższą przerwę z tymi nakręcaniem tych map, to później zapominam o ustawieniu funkcji, które potrzebuję. Dobra, czyli tak, my się przenieśliśmy się z tego miejsca do tego. Ja coś jeszcze zapomniałem chyba. Zaraz, szopa to... Są tam kury jednak. Dobra, wracamy jeszcze raz z powrotem. Gdzieś w tamtym kierunku. Zaraz, kury mają... Aha, kury są tutaj, dobra, czyli jednak dobrze było. Czyli jest to mały kurnik. Nie jest to jakiś duży. To jest 20 kur, dobra. No i teraz jeszcze w tamtym kierunku mamy produkcję. Aha, to jest ten foliok. Także tam będziemy mogli robić ryż. Czy zwykłe warzywa? Zwykłe warzywa, chyba mi się wydaje. Aha, jest jeszcze ten stryszek. Nie, ryż. To jest do ryżu. Foliok. To czemu go nie ma w tym? Na produkcji, jeśli mamy tą produkcję, to on powinien być tutaj, w posiadanych. Czemu tego nie ma? Ach, trzeba kupić. Dobra. 3000. O, ale to skombinowane jest. Posiadamy to na placu, a jeszcze nie możemy tego używać, bo to trzeba kupić. No, trochę słabe to jest. Dobra, to znaczy słabe, niezrozumiałe dla mnie. Wracamy do samochodu. Dobra. Możemy kontynuować. Warsztat, sklep, stacja paliw. To jest tutaj koło nas zaraz, także jedziemy na główną ulicę i śmigamy. Robimy tutaj wszystko, co jest na głównej ulicy teraz. A tego tutaj trochę jest, no. Są domy te statyczne, dekoracyjne i między nimi jest pełno produkcji. Tu wszystko, ta linia, to wszystko to jest tutaj się znajduje, także jedziemy na pierwszą produkcję. Za chwilę pieniążki zasilą konto i będzie można swobodnie szalić z zakupami produkcji. Na razie na tą fabrykę jeszcze powinno starczyć. 288 000. No i tutaj mamy młyn. Już patrzymy na recepturę. Ok. Dobra, pieniążki już zasiliły konto. Można jechać. Szaleć. Dobra, wracamy do głównej drogi. Jeśli po drodze nie rozbiję samochodu. Przez to dziwne sterowanie. Teraz gdzieś tu. Te drogi nie są zbyt dobrze oznaczone. Trzeba sobie tutaj to wykuć na pamięć.
Ale tutaj jak mówię, zawsze na początku człowiek uczy się mapy, później już jest łatwiej, jak już trochę czasu spędzi na niej. Nie ma później żadnych problemów, pretensji, żeby to nie ogarniać. To jest zawsze tylko na początku taki dyskomfort. Z tego co pamiętam, powinno być tutaj jest. Dobra, mamy kolejną produkcję. Konserw 330 000. Receptura, zaraz. Ok, to była receptura. Teraz tak, stąd na drugą produkcję. Tylko teraz nie wiem, czy tu wyjechać, czy tam wyjechać. Chyba są porobione siatki takich dróg między tymi zabudowaniami i produkcjami. Dobra, tutaj mamy produkcję beczek. Tylko teraz znaleźć muszę trigger. Dobra, jest. 300 000. I chyba to będzie standardowe, mi się wydaje. Żadnych zmian tutaj nie będzie wprowadzonych. Dobra, teraz produkcja liny. O, musiałem. To teraz muszę skręcić tu w lewo, jak znak pokazuje. Dobrze, że są znaki przynajmniej, bo mniej więcej można się tym sugerować. Co to jest? Skrzynka na listy? Myślałem, że silnik od łódki motorowej. Dobra, tutaj mamy to. 300 000 za fabrykę sznura. Dobra, to tu już mamy kolejne zaliczone produkcje. Teraz tak. Tu będzie kolejna. To jest zakład krawiecki. $240 000. Tu jest jedna tylko jedna linia produkcyjna. Stąd tutaj jak przejedziemy, teraz to będzie skup na samym końcu. Aha, mleczarnia w postaci skupu, ok. To jest tutaj, no i na końcu też również mamy tutaj strefę, stację wapnowania, także możemy sobie zakupić wapno. Teraz tak, stąd muszę tu jeszcze jedną, chociaż to już zrobiłem, bo to był ten zakład krawiecki, mi się wydaje, tak? Teraz muszę się upewnić, bo jak jest za dużo skupisko, tak, zakład krawiecki, to teraz trzeba się udać tutaj do tego, tylko nie wiem, czy tam droga jest. Dobra, ja przecinam to teraz, bo bym musiał znowu tam przejechać potem koło zakładu krawieckiego, ale ja tutaj śmignę pomiędzy domkami, bo i tak tu widzę, że będę musiał od ulicy wjechać, bo jest płot tutaj. O, jest, tu jest wjazd i jest to olejarnia. 240 000. To były receptury. Teraz tak, stąd kolejne miejsce. Tutaj przy drodze powinno być widać produkcję. Tylko nie wiem, jak się tam dostać. Bo tu nie ma wjazdu z tej strony. A, to jest skup, dobra. Nie. Skup jest dalej, tu jest produkcja. Ale się kręcę. 50 000 za piekarnię. No. Tu mamy jedną, drugą, trzecią i czwarta. To jest standard. Tutaj raczej żadnych dodatkowych funkcji nie ma. Stąd teraz tutaj nie przejedziemy. Jeszcze dalej. Gdzieś tu powinien być
przejazd. Tu jest do domu wjazd, tu będzie. No i tu mamy, tu na lewo mamy market. Market, w którym możemy sprzedać produkcję z łańcucha produkcyjnego, jak i również uprawę. Ma 2 skupy właśnie. Standardowy, no albo obok tutaj mamy kolejne miejsce skupu właśnie w takiej postaci. Ok. No i to zrobiliśmy tutaj całą tą linię te skupisko właśnie produkcji, to wszystko. Teraz pojedziemy bardziej do góry, mamy jeszcze tu więcej tych punktów do odwiedzenia. Czasami to z jednej strony dobrze, jak to wszystko jest w jednym miejscu, bo jak się jedzie z tymi produktami na sprzedaż, to czy do produkcji, to zawsze w jedno miejsce można skoczyć. Dobra, dość mam tych czekania. Nie mam czasu na to. A z drugiej strony mapa, jeśli ta produkcja, to wszystko jest rozłożone, jest bardziej taka ciekawsza, bo to trzeba kombinować, które do tego zajechać, to teraz tam muszę zajechać. To już później zależy od gracza, jak do tego podchodzi. Tutaj mamy tak, no, jejku, z tymi przejściami tutaj. Kamień, nie no, co to jest? Cementownia, jejku. 370 000. Wyleciało mi to z głowy. Receptura jedna, druga, trzecia. Także cementownia, a tam za cementownią kolejną produkcję mamy. Tu powinna droga iść. Tylko to tak, o właśnie, zakręcona jest ta droga. Teraz muszę tu znaleźć trigger. Tu jest coś z drzewa robione, ok. Trigger pewnie z tyłu będzie. Jest. 300 000 cieśla. Duży budynek na cieśle. Tam była receptura. Dobra, i teraz śmigamy do miejsca po przeciwnej stronie drogi. Jak się już domyślacie, to pewnie wiecie, co to jest. To jest handlarz zwierzętami, także to jest w tym miejscu. No i te niebieskie punkciki mówią nam, że mamy możliwość zakupu wapna, mamy możliwość zakupu gnojowicy, jak i również obornika. No i tu jeszcze będzie pewnie możliwość zakupu tego jedzenia dla zwierząt. Tylko tu będzie, to jest stacja wapnowania, to tutaj będzie, nie, to jest stacja wapnowania, ale słabo. Już bym wolał, żeby można było te pokarm dla zwierząt tutaj kupić w tym. Ale są 2 stacje wapnowania, ok. Tutaj mamy kostki, możesz sprzedaż zwierząt, kup, sprzedaż. Także to jest tutaj w tym miejscu. A my jedziemy dalej. O, drzewo latające. Dobra. To się wytnie. Wycinaliście kiedyś takie drzewo wiszące w powietrzu? Dziwne uczucie. Dobra, tutaj mamy tak, stację paliw. Jak widać po tej stronie. Zdążę czy nie? Zdążyłem. Tu, przejechałem już drogę. Skręt. W tym miejscu mamy muzeum. Także możemy sobie go odbudować. Ale niestety nie będzie czym go zapełnić. Bo nie ma znajdziek. Teraz tak, tu między tymi polami sobie muszę przejechać. Jak na razie to dość prosta ta droga była. Nie wiem, czy to jest coś w ogóle do opowiadania, bo tak, stąd żeśmy wyjechali, zrobiliśmy cały czas wszystko tutaj do góry, teraz jesteśmy w tym i pojedziemy te 2 punkty, a później pojedziemy tu na sam dół i to jeszcze odwiedzimy. Także tak to mniej więcej się przedstawia. Taki jest plan, jak wyjdzie, to jeszcze nie wiem. Ale nie ma nic skomplikowanego. Tak jak mówię, mapa jest płaska. Także ten teren taki jest właśnie dostępny do wszystkich sprzętów, jakie są, oprócz tego małego, ze względu na powierzchnię, jakie tu są.
Poza tym, no, dużo tutaj nie ma jakichś skomplikowanych terenów, więc te prace będą dużo ułatwione. Teraz tu gdzieś powinien być trigger, czyli to jest tartak i on kosztuje 300 000. Receptura jedna, druga, trzecia, czwarta. Ok. To mamy ogarnięte. Teraz tak, na kolejne miejsce sobie przetnę to do tej drogi znowu i śmigamy tam na sam koniec. Znaczy tak, czy ja wiem, czy tam jechać do końca, ale dobra, już tu jadę, to niech będzie. Tu jest hurtownia, jak widać, po budynku, także tu sobie przywieziemy rzeczy, które z produkcji sobie możemy sprzedać, jak i również możemy sobie zakupić tutaj palety z łańcucha produkcyjnego i ja się teraz zastanawiam, czy ja będę mógł tutaj śmignąć tym polem, żeby sobie tu objechać. No, spróbuję obrzeżem sobie tutaj śmignąć. Może się będzie dało. No i stąd teraz sobie śmigamy do środka mapy. Tam mamy do zrobienia jeszcze kilka punktów, jak i również to miejsce, które zaczynamy od samego początku i tam część sprzętu jeszcze jest, który mamy do dyspozycji. Tutaj w tym miejscu będą rozsiane postacie interaktywne. Tylko zaraz, i ja tam w dół jeszcze? Nie, całkiem w dół jeszcze mam jechać. Dobra. To tutaj są te postacie interaktywne, tu są kilka domów, a my jeszcze musimy jechać tu, tą drogą. O, właśnie. Na samo południe mapy, bo tam na dole są jeszcze punkty. Tu jest pierwszy w postaci skupu, jak widać. Dobra, ja tu sobie się wbiję w tym miejscu, a wyjadę tam, jak droga jest. Także tak się tutaj przedstawia skup. Teraz jedziemy do kolejnego miejsca, gdzie również jest skup i stacja wapnowania. Tutaj widać, ok. No i obok mamy biogazownię. Tu już sobie też wbijemy sobie na tą biogazownię. Biogazownia jest taka dość obszerna, jak widać. Wjazdy są w kilku miejscach, także można sobie tak to zrobić. I już zobaczymy, ile kosztuje biogazownia. 1 915 000, jak sobie to zakupimy. Teren już należy do nas. Receptura. OK. No i tak jak mówiłem, zostaje nam jeszcze jedna rzecz. Czyli tak, myśmy sobie zrobili tą farmę, później przeskoczyliśmy na sklep, stąd przejechaliśmy sobie, robiąc wszystkie te produkcje tutaj, tu koło muzeum, tu tą drogą, tu tartak, hurtownia, tu przejechałem, tu na sam dół, skupy, biogazownia. Teraz się muszę tutaj dostać do tej drogi. Nie wiem, czy tu będzie jakaś droga, czy nie. Zaraz to sprawdzę. Może akurat będzie jakaś ścieżka, żeby tam przejechać. Dobra, tu jest waga. Coś jest. Dobra, teraz śmigamy znowu do środka mapy. No i też sprawa właśnie z tymi małymi traktorami jest słaba pod względem przemieszczenia się, z tego względu, że te dystanse tutaj są dość spore. Do tych skupów trzeba trochę jechać, a takim małym traktorem, gdzie tam, nie wiem, 30-40 km na godzinę jedzie, to może też to zająć dużo czasu. Więc tak jak mówię, no tutaj te startowe maszyny na początek, one mogą wymagać od nas więcej pracy.
pod względem czasu spędzonego. Bo robienie tego poletka tym małym sprzętem to naprawdę będzie duże wyzwanie. No i to jest droga właśnie do tego miejsca, które również mamy na poziomie łatwym. No i jak domyślacie się, to będziemy mieć te właśnie oborę jedną, gdzie pomieści się 96 sztuk, 59 aktualnie posiadamy. No i jeszcze będzie zagroda z owcami. Zawsze można zmienić to na kozy, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Tutaj są pryzmy, widzę. Dużo krówek, są młode, są stare. Tu mamy owce. Mamy 21/68. No i resztę sprzętu, który tutaj mamy do dyspozycji. Jak widać. Wiata jest jeszcze. No i tutaj chyba magazynek jest do przechowywania 250 sztuk bel czy palet. Także tak to się przedstawia. Teraz jeszcze zerknę, czy objechaliśmy wszystkie produkcje. Czyli dostępnych nie ma, posiadane są wszystkie, czyli mamy wszystko z głowy. Zaliczone. Tak jak mówiłem, prosta mapa, nic skomplikowanego. Jeśli odpowiada Wam taki klimat, to sobie najlepiej ściągnąć, z tego względu, że żadne mody się nie ściągają. No i można to sobie przetestować, sprawdzić, jak się człowiek będzie na niej czuł. Także duże pola, duże możliwości. Można Nexatem się tu też pobawić, także jak najbardziej będzie pasować właśnie ta maszyna tutaj w ten klimat. Nie jest zła ta mapa. W każdym razie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco, no i widzimy się w następnym materiale. Na razie, cześć.